daj sobie spokój, albo odpuść to, wyluzuj. Tego typu wyrażenia często do siebie mówimy albo do innych ludzi i mają one nam pomóc faktycznie dać sobie spokój. Tylko że myślę, że częściej niż rzadziej one faktycznie kończą się na tym wyrażeniu. Bo nie wiemy, jak to zrobić. Nie? Łatwo jest to powiedzieć, ale jak to zrobić w praktyce? Jak faktycznie dać sobie spokój? Jak wyluzować? Jak się nie napinać wokół różnych tematów tak mocno? No więc dzisiaj ci o tym powiem. Dzisiaj ci o tym powiem, jak to zrobić w praktyce. Najpierw sobie powiemy, czym nie jest dawanie sobie spokoju i odpuszczanie. Potem powiemy sobie, czym jest. A potem powiemy sobie, jak ten proces w ogóle zainicjować, jak ten proces uruchomić, żeby po prostu go włączyć w swoje życie. I tak to właśnie dzisiaj powiemy. Więc zaczynamy sobie od tego, czym dawanie sobie spokoju, czym odpuszczanie nie jest. Będę tutaj sobie ściągę patrzeć, bo wypisałam kilka takich właśnie przeczących tez, które często gdzieś właśnie popełniamy błędy i w nie wskakujemy. No więc pierwsza rzecz, jeżeli chcesz sobie coś odpuścić, to nie jest to samo, co zapominanie. To nie jest jakaś amnezja, czyli odpuść przeszłość, odpuść to, co się stało, to już było dawno temu. Czyli na zasadzie, no co mam zrobić? Zapomnieć, że to w ogóle miało miejsce? Jeżeli stawiasz przed sobą taki cel, to naprawdę niezbyt ci się uda. No nasza pamięć tak nie działa, ona po prostu jest. I więc te wspomnienia mają prawo wracać. Odpuszczenie sobie tego, co się stało, nie wymaga od nas amnezji. Podobnie udawania. Odpuszczenie sobie czegoś, czy problemu, czy jakiejś emocji nie oznacza, że ja udaję, że tego nie ma w ogóle, że to nie istnieje w moim życiu, że to nie ma sprawy. Jest gdzieś tam pod dywan, nie ma o czym mówić. To też nie jest odpuszczenie. To wszystko, co pod tym dywanem tam się gromadzi, to jest właśnie to, po czym my potem na czym się przewracamy i bardzo łatwo się o to potknąć, bo to nie znika. Kolejna rzecz, tłumienie. No, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakiekolwiek emocje, czyli odpuść sobie tę złość. Po co? Co to ci da? No to taki klasyk. Więc co w tym momencie się robi, jakby mając na myśli właśnie owo odpuszczanie, no często tłumimy te emocje. Czyli tak jakby mamy je gdzieś tam zostawić, do nich nie wracać. I to się sprawdzi, nie wiem, z parą butów. Możesz je gdzieś odstawić do szafy i do nich nie wracać. Tylko że emocje nie są butami w szafie. Emocje są żywe. Emocje są pewnego typu energią, a to oznacza, że one same wrócą do ciebie. Ty możesz je odkładać, ty możesz je tłumić, ale one się tam będą kumulować, a nie znikać, a nie siedzieć cicho. Dlatego też tłumienie nie jest tożsamym z dawaniem sobie spokoju, odpuszczaniem. Powiedziałabym, że to jest wręcz przeciwieństwo. Kolejna rzecz. Odpuszczenie, jeżeli chodzi o relacje, to nie jest pobłażanie. To nie jest pozwalanie na to, no dobra, niech on sobie tam robi, co chce, niech na mnie krzyczy, niech mnie wyzywa. Ja sobie daję z tym spokój. No, na tym to nie polega. To jest jakaś niezdrowa wymiana, żeby nie powiedzieć przemocowa. I dopóki jesteś w takiej relacji, ona będzie na ciebie wpływać i nie ma szans, że ty sama lub sam sobie powiesz, okej, to na mnie nie wpływa jakkolwiek. To mnie nie dotyczy, mimo że mieszkam na przykład z takim człowiekiem. To w ten sposób nie damy sobie spokoju. Tutaj potrzeba jakichś bardziej gruntownych porządków, a nie udawania, tłumienia i pobłażania. Podobnie dawanie spokoju to też nie jest ucieczka. Czyli w tym takim prawie że dosłownym znaczeniu, daję sobie z tym spokój, to znaczy rezygnuję. To znaczy uciekam, oddalam się, wycinam siebie z tego obrazka. Jeżeli chcesz sobie dać spokój i odpuścić jakąś kwestię,
to nie znaczy, że uciekasz od niej. Ponieważ wtedy stajesz się uciekinierem. A jako uciekinier, i to jeszcze pamiętaj, te wszystkie emocje, one będą cię gonić, to stajesz się kimś, kto ciągle działa pod dyktando i się napina pod dyktando tych przeżyć, tych trudności, tych emocji. W związku z tym naprawdę w tym jest bardzo niewiele spokoju, o ile w ogóle. No i jeszcze jedna rzecz, czyli dawanie sobie spokoju, odpuszczanie. Często jest takie mówione na zasadzie, jakby to było jakieś zadanie do wykonania, nie? Czyli odpuść sobie to, czyli pstryk, zapomnij o tym, co się stało. Pstryk, zapomnij o osobie, o konflikcie, o jakimś trudności, nie wiem, błędzie swojej porażce. Po prostu odpuść, czyli to ma pstryk, tak jakby jakiś taki przełącznik włącz-wyłącz. Jeżeli było włączone, ja przełączam to na wyłącz. Sprawa zażegnana, koniec tematu. No właśnie o to chodzi, że też dawanie sobie spokoju nigdy nie jest zadaniem. Nie jest jednorazową kwestią do zorganizowania, zrobienia i to takie sobie już będzie zrobione. To jest proces. A co to znaczy? Że są powtórki. Czyli jeżeli chcesz dać sobie spokój i cokolwiek odpuścić, nastaw się na praktykę. Tak właśnie praktykę, czyli wracanie do tego samego miejsca, uczenie siebie, swojego układu nerwowego, swoich przeświadczeń, jakichś tez życiowych, którymi funkcjonujesz i żyjesz. Uczenie, podchodzenie ciągle do lekcji, żeby ją faktycznie przyswoić. A zatem dopiero teraz, kiedy mamy to poukładane, gdzie nie jest odpuszczanie i czym nie jest dawanie sobie spokoju, możemy teraz dopiero przejść do tego, czym ono jest. Pierwsza sprawa, akceptacja rzeczywistości. Pierwszym bardzo koniecznym krokiem do faktycznie dawania sobie spokoju jest akceptacja rzeczywistości. A akceptacja rzeczywistości może w ogóle od razu włączać w tobie hamulce. Od razu może poczułaś gdzieś w sobie, taki zgrzyt i opór, że nie, co ja mam to akceptować? Dopiero jak się gdzieś tam coś zmieni, to wtedy ja to zaakceptuję. Ale na pewno nie będę startować z akceptacji. No i dotykamy pewnego wielkiego paradoksu, z którym naprawdę warto się przegryźć. Mianowicie to, że każda zmiana musi się zaczynać od akceptacji. Tylko że musimy sobie najpierw zrozumieć, co to znaczy akceptacja. Akceptacja to nie oznacza, że ci się wszystko podoba. Akceptacja to nie oznacza, że jest po twojej myśli. Akceptacja to jest takie powiedzenie sobie, jest jak jest. Czyli nie, ojej, jak ja bym chciała, żeby świeciło słońce, żeby wszystko było ciepło i pięknie i w ogóle kwieciście, a pada deszcz i to jest jeszcze zimno, to akceptacja mówi, pada deszcz i jest zimno. To jest akceptacja. Nie mówisz, uwielbiam deszcz, nie potrzebuję słońca, tylko mówisz, widzę, że pada. Przyjmuję to do wiadomości. To jest punkt kluczowy. Czyli zostawiamy w tle, nie w tle, wszystkie te rzeczy, o których mówiłam, czym dawanie sobie spokoju nie jest. Czyli te wszystkie tłumienie, zaprzeczania, udawania, że jest inaczej i tak dalej, tak dalej. Ten wysiłek, to napięcie zostawiamy za sobą, a wpuszczając akceptację, czyli wiem jak jest, widzę. Widzę, otwieram oczy i szczerze przyznaję się i uznaję przed sobą, jak jest. I już to wnosi spokój. Właśnie o to chodzi, że to już wnosi spokój, bo nie wymaga od ciebie tego napięcia, jakim jest mówienie, powinno świecić słońce, nie powinno padać. Dlaczego nie ma tego słońca? Skąd ten deszcz? Co jest nie tak? Co ja robię nie tak, że jest deszcz? Zobacz, ile to robi zamieszania, ile to jest napięcia, ile to jest niezgody na rzeczywistość taka, jaka jest. Akceptacja mówi, zgadzam się z tym, jak jest, nie podoba mi się, czekam na słońce, ale potrzebuję słońca,
ale widzę, że teraz pada. I dopiero z tego punktu ruszam dalej i pytam siebie, co w związku z tym, co ja na to, jak mogę sobie w tym momencie pomóc, skoro teraz nie mam tego, na co czekam. Co z tym fantem zrobię? I to jest zupełnie inny punkt startu i to jest punkt startu do odpuszczania. Punkt numer 2. Uwalnianie emocjonalnego ładunku. To, co najczęściej przychodzi nam najtrudniej, to jest tak naprawdę odpuszczanie emocji. To nie jest odpuszczenie tego, że nie wiem, pożyczyłam komuś jakieś pieniądze, on mi nie zwrócił i jakby całe moje napięcie koncentruje się tylko wokół tej sumy. Tylko najczęściej jest tak, że koncentruje się wokół zawodu emocjonalnego, rozczarowania, które czuję w sobie, rozgoryczenia, złości, smutku wobec tej osoby, wobec tego, że ta relacja się okazała czymś innym niż ja myślałam, że jest. I to jest ten ładunek. To jest ten ładunek, który nam nie daje spokoju, który nam nie daje spać, myśleć o czymś innym i to jest właśnie to. Dlatego musimy po przejrzeniu na oczy, jak jest, czyli na przykład to, że dociera do mnie, że ta relacja była lub jest inna niż ja myślałam. Dobra, jestem w stanie to zaakceptować. Tak teraz, to był pierwszy punkt, tak teraz drugim punktem mówimy, w związku z tym, co się stało, ja coś czuję, w związku z tym, co się zadziało, ja coś w moim ciele noszę, zastanowię się, jak to rozładować. Jak to z siebie wyrzucić. Jak tego w sobie nie nosić, nie tłumić, nie zamykać, nie wekować. Bo im bardziej wekujemy, tym bardziej tam fermentuje, nie? Więc ciśnienie się tworzy. Chcemy czegoś odwrotnego, no bo przecież chcemy sobie dać spokój. No i tutaj mamy przeróżne metody ekspresji, wyrzucania z siebie emocji, przerabiania, przepracowywania, regulowania emocji. Wszelki, cały jakby wachlarz. Były o tym inne filmy, więc do nich ciebie odeślę. Nie będę tutaj robić w gigantycznej dygresji, ale po prostu nadmienię, że jakiegokolwiek typu praca z ciałem, praca z myślami, przelewaniem, uzewnętrznianiem tych myśli, nazywaniem tego, co w nas się dzieje oraz praca z samą emocją. Czyli wtedy, kiedy chcesz popłakać sobie, bo to jest smutny moment, to po prostu sobie płaczesz. A przynajmniej robisz na ten płacz przestrzeń. On nie musi przyjść od razu. Jeżeli masz automatyzm w sobie, żeby tłumić na przykład łzy, to nie spodziewaj się, że no dobra łzy, robię dla was miejsce, przychodźcie. I one już tam szturmem biegną. Może tak będzie, a może tak nie będzie. Ale najważniejsze jest to, żebyś ty zrobił miejsce na to. Żebyś był gotowy, że jestem otwarty. Ja jestem otwarty wyrzucić z siebie ten ładunek. I jeżeli jestem w stanie to zrobić dziś, super. Jeżeli nie, nadal jestem otwarty. I to jest bardzo, bardzo kluczowa rzecz i tutaj nadmienię, że ten punkt może być bardzo, bardzo krytyczny i jednocześnie trudny. Jeżeli obejrzenie filmu troszkę za mało i masz ochotę o tym trochę dłużej porozmawiać w indywidualnie na ciebie nakierowany sposób, to zapraszam na spotkania 1 na 1. Konsultacje do tego właśnie służą, żeby porozmawiać o tobie. Natomiast przy okazji jeszcze nadmienię, że w takim miejscu, jakim jest daj sobie spokój, oprócz tych filmów, w których ciągle próbuję ci na wiele sposobów pokazać, jak można dać sobie spokój, jest jeszcze jeden nurt, jedna rzeka, pod którą też może się podłączyć. To jest newsletter, gdzie po prostu w formie tekstu pisanego robię to samo. Co tydzień, raz w niedzielę wieczorem wysyłam newsletter, w którym uczymy się jak dać sobie spokój. Także też do tego ciebie zapraszam. Punkt numer 3. Rezygnacja z kontroli. Do praktyki dawania sobie spokoju i odpuszczania, wyluzowywania musimy jeszcze doliczyć odpuszczenie kontroli tego, co jest niekontrolowalne dla ciebie. Czyli pierwsze, co robimy, to w ogóle rozróżniamy
być może to jest dla ciebie szok, ale rzeczy na świecie, twoje sprawy, sprawunki dzielą się na takie, na które ty masz jakiś wpływ i na takie, na które nie masz wpływu. Dobrze jest zobaczyć ten podział, bo póki sobie myślisz, że ja dam radę, ja sobie poradzę ze wszystkim, to znaczy, że masz przekonanie, które mówi, że wszystko jest kontrolowalne dla ciebie, przez ciebie. I to jest błąd. To jest błąd myślowy. Nie jesteś wszechmocny, nie jesteś wszechmocna i wodoodporna i z żelaza i nie wiadomo czego jeszcze, tylko po prostu jesteś człowiekiem, a to oznacza, że twoje wpływy mają ograniczenia. To nie jest złe słowo, to jest bardzo dobre słowo, to ograniczenia. To znaczy, że dokładnie można zobaczyć, sobie wydzielić swoją działeczkę, swój ogródek, a nie ogródki 1000 innych ludzi, którzy w dodatku siedzą sobie w tych ogródkach i robią, co im się żywnie podoba. To nie jest twój biznes, to nie jest twoja sprawa i to przede wszystkim nie podlega twojej kontroli. Dlatego wyznaczenie sobie rzeczy, za które mogę odpowiadać, a za które nie mogę odpowiadać, jest bardzo, bardzo kluczowe w całym procesie praktykowania daj sobie spokój. Czyli jeżeli na przykład, zostajmy z tym przykładem, ktoś ode mnie coś pożyczył, na przykład pieniądze, a ja siedzę w domu i nie dość, że myślę sobie, jak on mógł tak zrobić? Jakie to jest fatalne. On powinien mi oddać te pieniądze już tydzień temu. Nie powinien w ogóle czekać na moje upomnienie. Ja bym tak nigdy nie zrobiła na jego miejscu. To znaczy, że gdzieś jesteśmy w czyimś ogródku. To znaczy, że gdzieś wytyczasz drogę życiową innej osobie, na co nie masz wpływu. Próbujesz kontrolować niekontrolowalne. Więc wracamy do swojego ogródka i myślimy sobie, dobra, ubyło mi 500 i tyle. Mogę się pożegnać. Mogę się pożegnać z tym kolegą i mogę się z moją forsą też pożegnać. Co w związku z tym mogę zrobić? Mogę na przykład uszczuplić swoje oszczędności albo mogę sobie wziąć jakieś nadgodziny, żeby to jakoś nadrobić, bo chcę mieć te pieniądze po prostu. Albo mogę inaczej sobie zaplanować budżet na przyszłe miesiące, żeby to sobie zgromadzić i czuć się z tym tak, jak chcę się czuć, bo na przykład chcę mieć takie pieniądze gdzieś tam w zanadrzu. I to jest kontrolowalne. To jest przez ciebie kontrolowalne. Z tym powrotem do swojego ogródka wiąże się odpuszczanie, poluzowanie napięcia. Kolejny punkt. Zmiana perspektywy. Żeby dać sobie spokój, żeby gdzieś ruszyć do przodu, coś poluzować, jakieś napięcie, które się gdzieś tam mocno wytworzyło, dobrze jest też jeszcze jedną praktykę wpuścić w swoje życie i naprawdę do niej wracać. Przede wszystkim wszystkie one, przypominam, opierają się na tym, że to nie jest zadanie, to nie stanie się pyk. To się stanie pyk, 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 pyk i idziemy tak, i idziemy i najlepiej w ogóle nie widzieć końca. Nie wróżyć sobie, kiedy ja przestanę to powtarzać, żeby to mi się stało drugą naturą. W ogóle nawet o tym nie myśl, nie zastanawiaj się na tym, po co tracić czas i energię swoją na to. Przekieruj ją lepiej na kolejną powtórkę. Zwłaszcza na przykład z tego, o czym teraz mówię ci w tym podpunkcie, mianowicie zmiana perspektywy. Czyli na każdą sytuację można spojrzeć z innego kąta. Ile osób, tak, mamy jedno to samo wydarzenie, ale jeżeli stoją dookoła wszyscy, nie wiem, 50 osób, to każda z osób będzie troszeczkę inaczej o tej sytuacji opowiadać. Więc możemy się zastanawiać, mój umysł poszedł w jedną stronę, że nieoddanie komuś pieniędzy to jest absolutnie karygodna zbrodnia i jak on tak mógł i nie powinien i tak dalej, idziemy w tą stronę. Ale możemy równie dobrze sobie zadać pytanie, jak inaczej jeszcze mogę na to spojrzeć? Zostając w swoim ogródku, pamiętajmy, tak? Jak inaczej mogę na to spojrzeć? No, być może to jest jakaś informacja. Być może na poczet przyszłych znajomości albo obecnych innych znajomości. Może faktycznie jest coś w tym, że za szybko się godzę?
może to, co mnie gdzieś wścieka w środku i tak na dobrą sprawę zabolało mnie najmocniej, to nie jest to, że jak ktoś mnie potraktował, tylko jak ja sama siebie potraktowałam, kiedy od początku mi intuicja mówiła, żeby tych pieniędzy nie pożyczać, a ja to zrobiłam. Wbrew sobie, w niezgodzie ze sobą i mamy już inną perspektywę. Mamy już inną tematykę całej tej sytuacji i otwiera się szansa. Otwiera się szansa na to, żeby może coś innego wpuścić w swoje życie, może jakąś głębszą autorefleksję poprowadzić, może zaopiekować się sobą pod jakimś kątem innym, a nie siedzieć właśnie u kogoś w ogródku i robić mu wyrzuty, jak on tam może w ten sposób żyć i sadzić te roślinki swoje. I to jest cenne. I to jest cenne. A z tą wartością przychodzi znowu odpuszczenie. Oczywiście te wszystkie praktyki, które mówiłam, to jest proces. Po pierwsze, proces ten na pewno wzmocnisz, na pewno on przyjdzie z lepszymi efektami, jeżeli sobie będziesz to spisywać. No, po prostu nie ma porównania. Jeżeli to tylko się dzieje gdzieś w eterze, jakieś wolne elektrony myśli latają i nawet nie wiem tam, bo się rozproszyłam, bo zobaczyłam komórkę, już pomyślałam o czymś innym, to jest proces, który będzie gdzieś się działo na poziomie może 10-20%. Natomiast jeżeli faktycznie poświęcisz jeden kajecik temu, no to mamy już faktycznie pracę. Mamy takie naprawdę miejsce i przestrzeń, fizycznie wręcz, poświęconą temu, jak możesz sobie dać spokój. Jak możesz sama sobie dać więcej spokoju. Więc do tego bardzo ciebie namawiam i uważam, że to jest nieporównywalne. Tak? Jeżeli chodzi o proporcje jakby korzyści, które odczujesz. A korzyści jest dużo oczywiście. No, przede wszystkim to odpuszczenie samo w sobie oznacza zdjęcie z siebie jakichś napięcia, zdjęcie z siebie, wyjęcie siebie z roli kogoś, kto tylko chodzi i się tylko napina. Kto się tylko denerwuje, kontroluje i obsesyjnie o czymś myśli. A wejście w rolę kogoś, kto bierze swój zaszycik, zauważa, rozszerza swoje opcje i robi dla siebie przestrzeń. Lepiej siebie rozumie. To wszystko daje odpuszczenie. Tak w praktyce to wygląda. No i oczywiście jak powtórki. Wiem, że się powtarzam, ale naprawdę te powtórki są super istotne. Daj mi znać w komentarzu kliknięciem kciuka w górę, czy jakimkolwiek subskrypcją, że to było gdzieś pomocne, a jeżeli tak, to co? Daj mi znać, jak ty się miewasz ze swoim odpuszczaniem i dawaniem sobie spokoju. Czy zauważysz jakiś postęp w tej kwestii? Co by ci się jeszcze przydało? A co może już masz jako narzędzie? Co u ciebie funkcjonuje i dobrze się sprawdza? Napisz w komentarzu, będziemy się od siebie uczyć. A póki co, wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.